Gośćmi dzisiejszego Akademickiego Kwadransa Przedsiębiorczości są pan Michał Kucharski i pan Jakub Knurek. Witam serdecznie. Dzień dobry. Organizatorzy konferencji Jak założyć pierwszy biznes oraz przedstawiciele Politologicznego Koła Naukowego UMCS. Zanim przejdziemy do głównego tematu, czyli do tematu konferencji, chciałam najpierw nawiązać do organizacji studenckich, dlatego że pan Michał jest wieloletnim przedstawicielem Politologicznego Koła Naukowego i bardzo proszę powiedzieć, dlaczego funkcjonowanie w ramach studiów, aktywność studentów w kołach jest z pana punktu widzenia istotna? Ja wychodzę z założenia, że bardzo ważna jest wiedza, którą zdobywamy na studiach, ale równie ważna jest wiedza bardziej taka praktyczna, czyli możemy ją zdobywać właśnie organizując różne konferencje, działając w samorządach czy też w kołach naukowych, dlatego że uczymy się robić coś naprawdę, coś realistycznego i na przykład jeżeli realizujemy konferencję, uczymy się coś planować, wdrażać, później oceniać i ewentualnie również wyciągać błędy z tego, co zrobiliśmy. Analogicznie, jeżeli działamy w samorządzie, zdobywamy wiele umiejętności miękkich, ale tak samo zresztą w szkole zdobywamy te umiejętności, ponieważ uczymy się różnych takich praktycznych rzeczy, jeżeli prowadzimy debaty. Uczymy się zdobywać przykładowo sponsorów, różnych partnerów do naszych akcji. I dzięki temu mamy już takie większe umiejętności, żeby w przyszłości wejść na rynek pracy, bo nie oszukujmy się, jeżeli tylko studiujemy, to nie mamy jakichś takich doświadczeń, które możemy później wykorzystać i dopiero idziemy na staże i uczymy się tego w późniejszym okresie czasu. A jeżeli działamy już aktywnie na samych studiach, no to wydaje mi się, że już mamy taką mocniejszą pozycję na rynku pracy. A biorąc pod uwagę pana doświadczenie, czy dałoby się określić jakiś taki pewien profil osobowościowy, pewien taki typ charakterystyczny dla osób, które chętnie uczestniczą w tego typu przedsięwzięciach? Są to na pewno osoby aktywne i osoby, które nie lubią siedzieć w domu, tylko coś ciągle robić i pokuszę się o stwierdzenie, że nie lubią mieć wolnego czasu i lubią się nie wysypiać, dlatego że żeby to wszystko robić, no to jest to też kosztem życia prywatnego w dużej mierze, bo ciągle mamy jakieś deadline'y, żeby coś zorganizować, coś stworzyć. A tak biorąc pod uwagę jakby nie tylko koło politologiczne, ale jakby czym w ogóle zajmują się koła na uczelni? Takie koła naukowe na uczelni. Czy to jest tylko kwestia organizacji konferencji, jakichś takich ogólnych spotkań? Co tak naprawdę można w kole robić? Czyli zakres działalności kół jest bardzo szeroki, bo to tak jak już pani wspomniała, są konferencje naukowe, ale są również debaty, są na przykład różne turnieje gier, turnieje sportowe, czy też konkursy różne merytoryczne. Też bierzemy udział w takim życiu stricte naukowym, czyli publikujemy artykuły w różnej prasie. Dobrze, a przejdźmy teraz do tego przedsięwzięcia, którego jesteście organizatorami, czyli konferencji pod tytułem Jak założyć pierwszy biznes. Skąd pomysł na taką konferencję i jakby jaka główna idea wam przyświeca? Tutaj nawiązując do tych organizacji studenckich, każde koło ma swoją misję oraz wizję. Jeśli chodzi o Politologiczne Koło Naukowe, to naszą misją jest sprawienie, aby studenci mogli nabyć te doświadczenia właśnie w praktyce, w organizacji konferencji, a także w wypowiadaniu się w ramach konferencji. Dla nas istotne jest to, abyśmy gromadząc nasze doświadczenia, mogli się dzielić także z innymi. I właśnie dlatego adresatami naszej konferencji są nie tylko inni studenci, ale także przedstawiciele szkół średnich oraz osoby aktywnie poszukujące pracy. I czego się będzie można na tej waszej konferencji dowiedzieć? Jakby co się składa na konferencję? Bo konferencja przede wszystkim kojarzy nam się z taką teoretyczną wiedzą, tak? Z przekazywaniem pewnych teoretycznych idei, ale tutaj nie tylko na to postawiliście. Tak, ja bym chciał odczarować tą definicję konferencji z tego względu, że konferencje organizowane przez Politologiczne Koło Naukowe UMCS charakteryzują się tym właśnie, że pozwalają na nabycie pewnych umiejętności. W przypadku naszej konferencji były to przede wszystkim kwestie związane z biznesem. Konferencja jest podzielona na 4 części. Pierwszą z nich jest opowieść pani Aleksandry Buchaj, prezes zarządu spółki ERKAT Spółka ZOO, o powstaniu i wykiełkowaniu tejże firmy. Drugą częścią jest opowieść o organizacjach studenckich, o tym, co można robić
i w jaki sposób można robić, żeby zdziałać coś dla siebie, żeby powiększyć swoje CV. Trzecia część jest związana z bardzo konkretnym wykładem prezentowanym przez pana Krzysztofa Ostafińskiego, który będzie opowiadał dokładny model wejścia na rynek i ścieżkę wejścia na rynek. Natomiast czwartym tak jakby modułem naszej konferencji jest szkolenie Biznes przed 18, na którym grupy studentów, uczniów, przemieszane grupy interdyscyplinarne będą budować tak jakby swój pierwszy biznes, czyli prototypować lub, jak to można powiedzieć, obecnie modne słowo, startupować w stronę rozwoju pierwszej działalności. Ma pan za sobą już doświadczenia w funkcjonowaniu na tym polu startupów. Co dla pana było najtrudniejsze? To jest bardzo trafne pytanie, ale muszę przyznać, że całe moje tak jakby życie lubelskie wiąże się ze startupowaniem. Ja przyjechałem do Lublina z Beska, z wsi na Podkarpaciu, nie znając zupełnie tego miasta ani środowiska. Od razu wstąpiłem do kół naukowych na swoim wydziale, ukończyłem biologię, a także na innych wydziałach. Między innymi byłem członkiem chóru akademickiego UMCS, a także politologicznego koła naukowego. W związku z tymi wszystkimi wrażeniami muszę przyznać, że największym zagrożeniem jest brak odwagi. I chciałbym, żeby młodzi ludzie przychodzący na uczelnię mieli odwagę podejmować wyzwania, stawiać sobie jakieś cele. W moim przypadku to było przede wszystkim właśnie samorozwój i ukończenie studiów z jak najlepszymi wynikami. Potem te cele się zmieniły. No i rozkręciłem własny biznes. Jestem współzałożycielem spółki. I teraz cele znów się zmieniają, idą w stronę rozwoju, w stronę skalowania, a także w stronę właśnie szkoleń i edukacji młodych adeptów biznesu. Dość często pojawia się tu pojęcie interdyscyplinarności. No, pan jest takim przykładem, gdzie będąc studentem biologii, tak, zaangażował się pan w koło politologiczne, czy na wydziale politologicznym. I to jakby jest pokazanie takiego kierunku, że nie należy bać się innych płaszczyzn, tak? Że należy wchodzić w takie obszary wiedzy, w takie obszary funkcjonowania czy działalności, które jakby nawet na pierwszy rzut oka wydawałyby się, że to nie jest dla mnie, tak? Jak najbardziej się zgadzam i tutaj myślę, że Michał będzie miał fantastyczną wiadomość o tym, jak się poznaliśmy i w jakim środowisku się poznaliśmy. Pamiętasz, jak to się zaczęło? Tak, to w ogóle było na zimowisku MCS-u, gdzie ty byłeś z chórem. No i Kuba studiował jeszcze wtedy biologię. Ja politologię. Jakoś tak się właśnie zgadaliśmy chyba na bilardzie, że... Albo na karaoke. Tak, że będziemy razem tworzyć koło politologiczne. I tutaj też dodam, że koło politologiczne z nazwy jest raczej tylko politologiczne, dlatego że oprócz tej działalności stricte politycznej też robimy właśnie takie międzywydziałowe różne organizacje. Na przykład konferencja Wpływ środowiskowy na wybór ścieżki życiowej. Staramy się pokazywać bardzo wiele takich dziedzin życia staramy się pokazywać bardzo wiele dziedzin życia naukowego studentom i naszym członkom i też warto podkreślić, że członkowie naszego koła to są przedstawiciele bardzo wielu wydziałów. Właśnie tak jak Kuba, Wydziału Biologii, Wydziału Artystycznego, Ekonomicznego czy Wydziału Prawa i Administracji. A jaką wartość dostrzegacie w takich zespołach interdyscyplinarnych? Ja uważam, że to bardzo pozwala poszerzyć nam horyzonty myślowe, dlatego że nie jesteśmy sfiksowani na jakimś konkretnym punkcie dziedziny, którą się zajmujemy i może można powiedzieć, że stajemy się troszeczkę takimi ludźmi w cudzysłowie renesansu, ponieważ staramy się przynajmniej w małej odrobinie interesować się różnymi aspektami naszego życia, aspektami życia codziennego, czy też aspektami naukowymi. I właśnie między innymi z tego powodu warto brać udział w konferencjach nie tylko w Lublinie, ale w różnych miastach. Ja zwiedziłem praktycznie całą Polskę konferencyjnie, właśnie działając w ramach biologii i dzięki temu przyjąłem tak wiele pomysłów, które wdrażam także na naszym gruncie, że wydaje mi się, że razem z Michałem, razem z całym kołem, razem z moimi przyjaciółmi tworzymy
wspaniałą społeczność ludzi otwartych na wiedzę i otwartych na nowe doświadczenia. Biorąc pod uwagę, już tutaj bardziej chciałam się odwołać do tych doświadczeń rozpoczynania działalności gospodarczej, wchodzenie na tą ścieżkę startupową, czy ta ścieżka jest dla każdego? Nie tylko, znaczy chodzi mi zarówno o kierunek studiów, to jak wy na to patrzycie, jakie macie doświadczenia, ale czy faktycznie każdy może tego spróbować? Obecnie trzeba powiedzieć, że kwestia złożoności prawnej i poszczególnych umów wymaga dość dużej wiedzy, dlatego wydaje mi się, że w większości przypadków raczej założenie działalności gospodarczej to jest związane z kierunkami ekonomicznymi, więc absolwenci kierunków ekonomicznych są tak jakby naturalną grupą ludzi, którzy mają predyspozycję do tego, żeby założyć taką działalność i kierować nią. Natomiast jeśli chodzi o zakładanie firmy, to ja znów będę mówił o otwartości i interdyscyplinarności. Istnieje takie, można powiedzieć, taka reguła trójki, jeśli chodzi o założycieli firmy. Powinna być osoba, która będzie frontendowcem, która będzie potrafiła mówić, reklamować produkt bądź usługę, która jest backendowcem, która będzie stanowiła zaplecze merytoryczne, a także jakiś grafik, designer, ktoś, kto zajmie się stroną graficzną, estetyczną danej strony i warto właśnie wchodzić w tego typu zespoły. Wydaje mi się, że to jest otwarte dla każdego w związku z tym i w każdej dziedzinie jesteśmy w stanie założyć firmę i rozwijać ją, o ile nasz pomysł trafi na podatny grunt rynkowy. Mhm. Jeżeli już pan trafił tutaj na ten teren Lublina i Lubelszczyzny, jak pan ocenia to nasze miejsce, gdzie żyjemy, gdzie funkcjonujemy? Czy jest to dobre miejsce dla tych, co chcą rozpocząć swoją przygodę z biznesem? Powiem szczerze, że przyjeżdżając do Lublina nie spodziewałem się tak ciepłego przyjęcia. Od razu od pierwszego roku wszedłem w to środowisko akademickie i na początku z obawą, a potem z coraz większą pewnością tego, że jestem akceptowany w tym środowisku, zacząłem działać. I od samego początku starałem się działać w taki sposób, żeby to działanie przynosiło korzyść nie tylko mi, innym osobom w moim otoczeniu, jednostce, pod którą podlegałem organizacji studenckiej, jak i całej uczelni, ale także było dobrem dla miasta Lublina. I w związku z tym uważam, że Lublin jest wspaniałym miejscem do rozwoju dla młodych ludzi. Mhm. A oprócz tego, że jest miejscem przyjaznym, tak jak pan powiedział, czy są w Lublinie, gdzie można szukać pomocy, czy są jakieś instytucje, które dodatkowo wspierają w takiej działalności? Jeśli chodzi o wsparcie dotyczące zakładania przedsiębiorstw, to mogę polecić na pewno akademickie inkubatory przedsiębiorczości, ale także na własną rękę można szukać różnego rodzaju programów akceleracyjnych, jak na przykład Smart Foodies Accelerator, kierowany głównie do branży żywnościowej, lub inkubatorów, które są związane albo właśnie z jednostkami centralnymi uczelni, lub są związane z jakimiś firmami, które także stawiają na innowacyjność, jeśli chodzi o pomysły wdrożeniowe do swoich organizacji. Mhm. Czas nam nieubłaganie ucieka, ale jeszcze jedno pytanie mam na koniec. Jeżeli mielibyście panowie ocenić edukację ekonomiczną, to czego brakuje w tej naszej edukacji ekonomicznej? Zarówno na poziomie szkoły średniej, bo tutaj ze szkołami średnimi również współpracujecie, ale na poziomie akademickim. Czego wam brakuje? Moim zdaniem brakuje ciągłości programu, tego, żebyśmy od najmłodszych lat rozwijali w sobie ciekawość świata, potrzebę innowacyjności, potrzebę znajdowania rozwiązań i to rozwiązań, które będą trwałe i skuteczne w przypadku problemów, które napotykamy. Michale, czy zgadzasz się ze mną? Znaczy ja dodam troszeczkę od siebie. Według mnie brakuje bardzo takiej wiedzy praktycznej, ponieważ ja często się na studiach spotykam z sytuacjami, że studenci na przykład nie wiedzą, co to jest pensja brutto, co to jest pensja netto, nie umieją też obliczyć podatków, też przykładowo pojęcie inflacja jest czymś obcym, więc wydaje mi się, że powinno się właśnie tej wiedzy praktycznej dużo wprowadzić. Myślę, że to już od liceów powinno być. Tak samo jest taka gra internetowa, giełda, gdzie kupuje się jakby po prawdziwych stawkach, po prawdziwych kursach akcji i w ten sposób uczy się też inwestować młodych ludzi. Wydaje mi się, że to też właśnie tak fajnie by było, jakby to było w takiej podstawowej
jakby to było w podstawowym programie. Czyli bądźmy propagatorami edukacji ekonomicznej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękujemy Dziękujemy. serdecznie.